Dacia Duster przebyła absolutnie fascynującą drogę od surowego wozu dla służb leśnych po stylowego, pełnoprawnego SUV-a, który w swojej trzeciej odsłonie nie musi mieć już praktycznie żadnych kompleksów. W przyjemnym dla oka brązowo-czerwonym kolorze i topowej odmianie Journey ten rumuńsko-francuski przebój udowadnia, że można zaoferować zaawansowaną technologię hybrydową opartą na klasycznych 4 cylindrach bez konieczności rozbijania domowego budżetu. Należy mieć jednak pełną świadomość, że to wciąż Dacia. Samochód dla ludzi racjonalnych, którzy wiedzą, na co się piszą, doceniając prostotę, surowość i funkcjonalność znacznie bardziej niż wyrafinowane detale i walory akustyczne. A jak to się spisuje w codziennym użytkowaniu? Zapraszam na mój test Daci Duster z napędem 1.8 Hybrid 155 o mocy 156 koni mechanicznych. Zapraszam do oglądania. Muszę przyznać, że dawno nie spotkałem się z autem, które wzbudza tak różne odczucia. Zazwyczaj ludzie lubią Dustera za uczciwe podejście do tematu niedrogiego auta. Cenią prostotę i funkcjonalność, inni zaś uważają, że to plastikowe wnętrze jest wręcz obelżywe. Co wy uważacie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, a tymczasem zajrzyjmy do bagażnika. A trzeba przyznać, że właśnie bagażnik nowej Daci Duster to miejsce, w którym najlepiej widać pragmatyczny charakter tego modelu, gdzie każdy litr objętości ma służyć realnym potrzebom użytkownika, a nie jedynie dobrze wyglądać w katalogu. W testowanej wersji Hybrid 155 ze względu na obecność akumulatora trakcyjnego przestrzeń ładunkowa bez koła zapasowego wynosi solidne 430 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy dzielonej w proporcji 1:3 do 2:3 wzrasta do imponujących 1545 litrów. No i solidna dwupoziomowa podłoga bagażnika pozwala nie tylko na zachowanie porządku i ukrycie mniejszych przedmiotów, ale przede wszystkim na uzyskanie niemal płaskiej powierzchni po złożeniu siedzeń. Warto jednak zauważyć, że pojemność bagażnika w nowym Dusterze jest mocno uzależniona od wybranej wersji napędowej, co jest kluczową informacją przy planowaniu rodzinnych wyjazdów. Prawdziwym rekordzistą w gamie jest wariant Mild Hybrid 140 z napędem na przednią oś, który oferuje aż 517 litrów pojemności bazowej i maksymalnie 1609 litrów po złożeniu oparć. Z kolei osoby decydujące się na napęd na 4 koła muszą liczyć się z największym kompromisem, gdyż ze względu na konstrukcję tylnego zawieszenia pojemność ta maleje do 348 litrów. A co wy sądzicie o tym bagażniku? Moim zdaniem całkiem praktyczny. No ale koniec przekazu z kufra, zapraszam na kanapę. A co wy sądzicie o tym brązowo-czerwonym kolorze? Nie wiem, całkiem mi się podoba, ale chyba wybrałbym ten surowy zielony. No dobra, czas wejść na kanapę, zaczynając oczywiście od oceny złączy Isofix. Te są schowane pod suwaczkiem. No, nie wygląda to najlepiej, no ale okej, to Dacia. Mogli chociaż tutaj dać jakieś plastiki. Po środku mamy dość wysoki tunel środkowy, no ale zamykamy
trochę plastikowe drzwi, sprawdzamy przestrzeń. Jak widzicie, pod maksymalnie opuszczonym przednim fotelem jest mnóstwo miejsca na nogi. Są kieszenie w oparciach, niewielki schowek na konsoli środkowej, brak nawiewów, ale cieszy obecność portów USB-C. Jest też kolejny uchwyt na akcesoria z serii U-Clip, swoją drogą rewelacyjne rozwiązanie. Podłokietnika brak, podsufitka bardzo ładnie wygląda, podoba mi się ten melanż. Tutaj mamy haczyk, a jakość materiałów, no dobra, dajmy sobie z tym spokój, jest tutaj po prostu twarda, plastikowa skorupa. Czy to źle? Moim zdaniem nie, bo jeżeli ktoś używa tego samochodu jako auto rodzinne, to tutaj może się dziać Armagedon. A potem wystarczy mokra ścierka, trochę płynu do mycia naczyń i już jest czysto. Dobra, tyle z kanapy. Zapraszam na fotel kierowcy i zobaczymy, co kryje się z przodu. A tu mamy nakrapiane nadkola z odzyskanego plastiku. Całkiem to ładne. Ale wsiadamy do przodu, zerkając jeszcze przy okazji na kanapę z tyłu. Miejsca jak na auto z tego segmentu naprawdę sporo. Nikt tu się nie bawi w grube drzwi bez wygłuszenia. Tu są cienkie drzwi i też bez wygłuszenia. Zero ściemy. No ale zamykamy, odpalamy ten silniczek i zobaczymy, co tu się dzieje. No tak, uruchamiamy silnik i no jest cisza, bo na początku działa jednostka elektryczna. Tutaj mamy uchwyt na smartfona i muszę przyznać szczerze, to jest jedyna część we wnętrzu, która brzęczy i hałasuje na nierównościach. Trochę to denerwujące i trzeba by było to poprawić, no ale nieważne. Jak wygląda ten system? Jest prosty jak konstrukcja cepa. Nie można się tutaj zgubić. Wszystko jest czytelne, sensownie poukładane. Działa trochę wolno. No ale w sumie, jeżeli ktoś korzysta z Android Auto albo Apple CarPlay, to co go to interesuje? Wystarczy, że raz tu zajrzy, ustawi wszystko tak jak chce i raczej tutaj już nie wraca, bo i po co. Mapy działają, no działają, ale za każdym razem, gdy je uruchamiamy, no dzieje się właśnie to, co teraz. I jeszcze. No i jeszcze trochę, ale już zadziałało. No zadziałało prawie, bo nie działa to zbyt płynnie, chociaż wygląda trochę jak Google Maps. No jeżeli ktoś nie korzysta z Apple CarPlay, no to jest jakieś rozwiązanie. Co dalej? Plus za zostawienie tutaj z tradycyjnego fizycznego panelu do sterowania klimatyzacją i podstawowymi funkcjami. Tu jest plastikowa półeczka, która aż prosi się o jakąś gumową podkładkę, żeby rzeczy nie spadały z niej podczas przyspieszania. Jest ładowarka indukcyjna, tutaj akurat z gumką, są uchwyty na kubki i jest bardzo głęboki schowek w podłokietniku. Tu kolejny uchwyt U-Clip, schowek pojemny, oczywiście plastikowy, ale tego się już nie czepiamy. Ekran przed kierowcą też jest prosty, ma proste grafiki, ale co najważniejsze jest czytelny. A to chyba najważniejsze w tym samochodzie. Kierownica znajoma, pod kierownicą znajdziemy sterowanie radiem i multimediami. Tu nie ma żadnej rewolucji. Po lewej stronie znajdziemy panel z podstawowymi funkcjami, takimi jak wyłączanie pipczyków, włączanie trybu Eco i tak dalej. Jakość spasowania. Całkiem przyzwoicie. Tu jest nawet milimetr pianki. Coś tam trzeszczy, ale dajmy sobie z tym spokój. To jest Dacia. W Mercedesach trzeszczy, więc czego my tu się czepiamy? Co jeszcze? No chyba tyle. Ładne są te fotele, chociaż trzymają raczej kiepsko. A na koniec zajrzymy jeszcze sobie pod maskę, która, uwaga, podnosi się na teleskopach. I co ciekawe, gdy się ją podnosi, uruchamia się silnik spalinowy. No i te teleskopy, no to mnie Dacia teraz zaimponowała. A sercem opisywanej wersji jest innowacyjny układ napędowy Hybrid 155, który udowadnia, że na rynku wciąż jest miejsce na 4-cylindrowe jednostki o odpowiedniej, słusznej pojemności skokowej. Moc systemowa układu to 156 koni mechanicznych, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 9,4 sekundy, a prędkość maksymalna, o ile ktoś się odważy, to 180 km na godzinę. A ile ten samochód pali paliwa, jak jeździ, o tym przekonamy się podczas jazdy testowej.
I witam Was za kierownicy Daci Duster z wyposażeniem Journey z napędem hybrydowym 1.8 Hybrid 155 o mocy 156 koni mechanicznych. Taka mała zmyłka. Najpierw pokonamy sobie 10 km spokojnym tempem po mieście, a pod koniec tego dystansu sprawdzimy, jakie jest spalanie. A że mamy chwilę czasu, więc porozmawiajmy trochę o historii Daci Duster. A historia tego auta to fascynująca opowieść o tym, jak budżetowy projekt zrewolucjonizował europejski rynek motoryzacyjny. Pierwsza generacja, zaprezentowana w 2010 roku, z miejsca stała się absolutnym hitem, oferując niespotykany dotąd stosunek ceny do użyteczności oraz bardzo sprawny napęd na 4 koła, który nierzadko zawstydzał znacznie droższych rywali. Zbudowany na sprawdzonej płycie podłogowej SUV udowodnił, że auto o terenowych aspiracjach nie musi rujnować domowego budżetu. Druga generacja, produkowana w latach 2017-2024, stanowiła przemyślaną ewolucję. Poprawiano w niej wyciszenie, jakość materiałów w kabinie oraz wzbogacono listę wyposażenia, zachowując jednocześnie charakterystyczną muskularną sylwetkę. Obecna trzecia już odsłona modelu oparta na nowoczesnej platformie CMF-B to już prawdziwy skok w technologiczną dojrzałość, definitywnie odcinający się od łatki surowego wozu roboczego na rzecz zaawansowanych napędów cyfrowych, wnętrz i odważnego designu, przy jednoczesnym zachowaniu tej niezwykle uczciwej, pragmatycznej rynkowo filozofii, z której marka słynie od lat. Żadnych miękkich materiałów, wszystko twarde, surowe, ale trudno się do tego tak naprawdę przyczepić. Ale mniejsza o to, zacznijmy w sumie od początku, czyli od wyglądu tego auta, bo nowy Duster reprezentuje moim zdaniem gigantyczny skok naprzód w kwestii designu, zrywając ostatecznie z wizerunkiem taniego i niezbyt urodziwego auta kompromisowego. Z długością nadwozia wynoszącą 4343 mm auto prezentuje się na drodze niezwykle masywnie i bojowo. Uwagę przykuwają w pełni LEDowe światła do jazdy dziennej, uformowane w charakterystyczny kształt litery Y, które idealnie komponują się z nowym, zgeometryzowanym pasem przednim. Boczna linia zyskuje na dynamice dzięki zgrabnie ukrytym klamkom tylnych drzwi oraz mocno zarysowanym szerokim nadkolom. Pod nimi w omawianej wersji wyposażenia Journey kryją się standardowe, bardzo ładnie narysowane 18-calowe felgi aluminiowe o nazwie Tagasan. Całości trochę awanturniczego i terenowego charakteru dopełniają solidne listwy ochronne na drzwiach oraz szare dolne partie zderzaków, a o poczucie dyskrecji pasażerów dbają seryjnie przyciemniane tylne szyby. Wracając jednak do środka, jeżeli tam wsiadamy, to trzeba od razu rozwiać pewne złudzenia, co jest kluczowe dla właściwego i sprawiedliwego odbioru tego samochodu. To pojazd zaprojektowany z konkretnym inżynieryjnym zamysłem. Ma być solidnie, łatwo w czyszczeniu i do bólu funkcjonalnie, a nie stylowo czy miękko. Dominują tu po prostu twarde plastiki, a materiały są bardzo proste, co dla fanów zamszu czy miękkich obić drzwi może być początkowo sporym zaskoczeniem. Jeśli ktoś najpierw odwiedził salony chińskich marek, a potem poszedł do Daci, przeżyje mały szok. Jeśli jednak zaakceptujemy tę użytkową filozofię, Duster odwdzięczy się niebywałą ergonomią i świetnym, nowoczesnym wyposażeniem. Testowana wersja Journey oddaje do dyspozycji kierowcy automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat, kartę keyless entry do bezkluczykowego dostępu oraz naprawdę niezły i prosty system multimedialny Media Nav Live z 10-calowym ekranem. System ten oferuje nawigację online z darmową aktualizacją map przez 8 lat, a za wrażenia akustyczne odpowiada 6 głośników wspomaganych technologią Arcamis 3D Sound.
Na pokładzie znalazła się również bezprzewodowa ładowarka indukcyjna oraz kolorowy 7-calowy cyfrowy zespół zegarów przed oczami kierowcy. Nie zabrakło również bezprzewodowego i co najważniejsze bezproblemowego połączenia ze smartfonem i zgodność z Android Auto oraz Apple CarPlay. Ponadto auto, jak zresztą widzieliście, nie traci nic ze swoich rodzinnych aspiracji, oferując satysfakcjonującą przestrzeń na nogi i ustawny bagażnik, który w wersji bez koła zapasowego pomieści solidne 430 litrów bagażu. Ale prawdę mówiąc, Dacia Duster niemal każdy bardzo dobrze zna i wie, co oferuje, jakie ma braki i na jakie kompromisy musi przygotować się potencjalny nabywca. Bo to, co najbardziej intrygujące w nowym modelu, bez wątpienia pracuje tuż pod maską. A zamiast 3-cylindrowych silniczków konkurencji, producent zastosował tu w sumie na dzisiejsze czasy potężny w swoich proporcjach układ napędowy 1.8 Hybrid 155. Jak sama nazwa wskazuje, składa się on z 4-cylindrowego, wolno ssącego silnika benzynowego o pojemności 1,8 litra i mocy 109 koni mechanicznych, który jest wspomagany przez główny silnik elektryczny i motor o mocy 48 koni mechanicznych oraz dodatkowy, wysokonapięciowy rozrusznik alternator HSG o mocy 20 koni mechanicznych. Cały ten zaawansowany zestaw generuje systemowo 156 koni mechanicznych, oddając do dyspozycji maksymalny moment obrotowy jednostki spalinowej wynoszący 172 Nm przy 3000 obrotów na minutę. Napęd połączono z innowacyjną, zelektryfikowaną skrzynią Multi-Mode, która została całkowicie pozbawiona klasycznego sprzęgła. Posiada ona 4 dedykowane przełożenia dla silnika spalinowego i 2 służące wyłącznie pracy silnika elektrycznego. Podczas testów na asfalcie ten zaawansowany koktajl zapewnia naprawdę niezłą płynność ruszania. Sprint od 0 do setki zajmuje temu niemałemu przecież autu bardzo rozsądne 9,4 sekundy przy prędkości maksymalnej ograniczonej do 180 km na godzinę. Jednak najpotężniejszą zaletą tego napędu jest jego fenomenalny, iście miejski apetyt na paliwo. Wyposażony w system hamowania z odzyskiwaniem energii oraz akumulator trakcyjny o pojemności 1,2 kWh działający na napięciu 230 V, Duster pozwala na poruszanie się w warunkach miejskich w trybie w pełni elektrycznym nawet przez 80% czasu. Reszta, no to za chwilę o tym wspomnę. To z kolei owocuje w cyklu mieszanym wynikiem spalania rzędu 4,8 litra benzyny na 100 km przy wręcz rewelacyjnie niskiej emisji dwutlenku węgla na poziomie zaledwie 109 gramów na kilometr. Jakby to kogoś w ogóle interesowało. Ale mówimy o cyklu mieszanym. Ile to auto spala w mieście? O tym już niedługo. Tymczasem dolejemy kroplę dziegciu do tej rumuńsko-francuskiej beczki miodku, bowiem w tym technologicznym zachwycie kryje się niewielka, acz zauważalna wada tego pojazdu dotycząca kultury pracy w wybranych scenariuszach. Cały system hybrydowy żyje tu według własnych algorytmów i działa tak, jak sam uważa to za słuszne. Choć przekłada się to na oszczędność, bezlitośnie ujawnia braki w odpowiednim wygłuszeniu grodzi silnika. Gdy komputer uzna, że bateria wymaga doładowania, niezależnie od tego, czy auto jedzie, czy stoi w korku, bez pardonu uruchamia wolnostącą jednostkę spalinową. Praca silnika na postoju na nieco wyższych i jednostajnych obrotach ładujących akumulator sprawia, że w twardo wykończonej kabinie robi się irytująco głośno i czuć nieprzyjemne wibracje z komory silnika. Taki stan utrzymuje się zazwyczaj przez minutę lub dwie, po czym znów zapada błoga, idealna cisza napędu elektrycznego. Jak wspomniałem, producent deklaruje, że auto przez 80% czasu jazdy w mieście korzysta z napędu elektrycznego, więc to pozostałe 20% to m.in. hałasowanie podczas postoju. Jest to klasyczny przypadek reguły coś za coś. Gdyby producent nie poskąpił na matach wygłuszających i akustyce, w tej cenie mielibyśmy auto właściwie bez wad. Ale to Dacia, więc na pewne kompromisy w tym przypadku trochę dokuczliwe trzeba się godzić. Czy mi to przeszkadza? Czasami tak i być może na dłuższą metę mogłoby to męczyć.
ale zawsze można zainwestować w dodatkowe wyciszenie, a poza tym spalanie w mieście jest naprawdę niezłe. Zresztą zobaczcie sami. Po 10 km po mieście spokojnym tempem wyszło 4 litry na 100 km. Jak ktoś się postara, może zejść jeszcze nawet troszeczkę niżej, o 3,9 litra. A teraz sprawdzimy sobie zużycie paliwa podczas jazdy drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę i uprzedzając komentarze i zarzuty, że krytykuję Dacie za twarde plastiki czy słabe wyciszenie. Nie krytykuję, ale zauważam, że taki problem istnieje. Nie wymagam błogiej ciszy i pluszowych drzwi, bo jak wspomniałem, każdy wie, czego się po Daci spodziewać. Ale wypada o tym wspomnieć, bo koszt tego wyciszenia nie jest wygórowany, a moim zdaniem wtedy trudno byłoby się do czegoś doczepić w tej cenie. Z drugiej jednak strony Dacia powoli przestaje być liderem w tym przedziale cenowym, bowiem w okolicach 120-130 tysięcy złotych zaczynają pojawiać się alternatywy z Chin. Może nie tak dopracowane pod względem napędu, ale na pewno przyjemniejsze w odbiorze. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, na przykład w salonie. Ale do rzeczy, czyli przejdźmy właśnie do kasy, bo mówiąc o cenie, płynnie przechodzimy do koronnego argumentu sprzedażowego Daci, wciąż koronnego argumentu. Choć testowana topowa wersja Journey kosztuje katalogowo 118 300 zł, warto wiedzieć, że przygodę z napędem Hybrid 155 można zacząć już od kwoty do 12 100 zł za bazową dla tej jednostki odmianę Expression. Na tle konkurencji w tym segmencie Duster jawi się jako okazja wciąż. Popularna Toyota Yaris Cross Hybrid o mocy 130 koni mechanicznych czy Hyundai Kona Hybrid o mocy 141 koni mechanicznych to wydatki startujące z poziomu 125-135 tysięcy złotych, często oferujące mniejsze silniki o jeszcze gorszej kulturze pracy. Mając tak dobrą bazę do negocjacji, warto przyjrzeć się opcjom dodatkowym. Pakiet parking, czyli czujniki przód, tył i bok, kamera multiview, system BSW wyceniono na 2200 zł, a pakiet zimowy plus z podgrzewanymi fotelami, kierownicą i przednią szybą na 2300 zł. Dopłata do lakieru metalizowanego wynosi od 2700 do 2900 zł. Marka oferuje przy tym agresywne rabaty. Na start przysługuje 5000 zł upustu od ceny katalogowej, a przy pełnym finansowaniu zysk może sięgnąć nawet 17 500 zł. Ostateczny rachunek w okolicach 110 tysięcy zł za tak mocnego hybrydowego SUV-a sprawia, że konkurencja po prostu nie ma z Dusterem na razie szans na sprawiedliwy pojedynek cenowy. Nawet ta kultura pracy przy takiej cenie nie przeszkadza. No i chyba najwyższa pora, żeby podsumować ten test i moim zdaniem to podsumowanie nie będzie takie do końca jednoznaczne. Bo moim zdaniem nowa Dacia Duster trzeciej generacji to w ogólnym rozrachunku samochód absolutnie świetny. Nawet nie najlepsze wyciszenie i kultura pracy tej jednostki mi w tym nie przeszkadza, ale odłóżmy na chwilę te dywagacje i sprawdźmy, jakie wyszło spalanie po 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. 4,9 na 100 km. Całkiem nieźle. A na koniec jeszcze droga ekspresowa, prędkość 120 km na godzinę, no i 10 km pomiaru. Wracając do naszego podsumowania. Moim zdaniem wersja Journey z układem hybrydowym 155 udowadnia, że rumuńska marka niezwykle dojrzała, tworząc samochód wysoce oszczędny, wystarczająco szybki do miasta i niezwykle dobrze wyposażony. O ile tylko nabywca wykaże się odpowiednią dawką pragmatyzmu, w pełni akceptując utylitarne połacie twardego plastiku we wnętrzu i przymykając oko i ucho na wibrację głośnej, budzącego się do życia silnika spalinowego na postoju, o tyle Duster odwdzięczy mu się całkowitą bezproblemowością użytkowania. To samochód, który nie udaje czegoś, czym nie jest. Zamiast udawać luksusową salonkę, oferuje sprężyste zawieszenie, prześwit gotowy na walkę z wysokimi krawężnikami i dziurawymi szutrami, a także przemyślaną ergonomią, której łatwo utrzymać porządek. A dodatkowo poczucie bezproblemowej eksploatacji potęguje możliwość objęcia auta ochroną gwarancyjną sięgającą łącznie nawet do 7 lat w ramach programu Dacia Zen.
co czyni ten zakup jeszcze bardziej przewidywalnym. To zdecydowanie nie jest auto do leczenia kompleksów na lewym pasie autostrady, czy pieszczenia dłoni szlachetnymi, miękkimi skórami podczas jazdy. To genialnie skalkulowane, niezwykle sprawne, codzienne narzędzie pracy i transportu rodziny. Biorąc pod uwagę galopujące ceny w salonach, ten 156-konny, odważnie wystylizowany SUV stanowi na obecnym rynku prawdziwy fenomen. Z każdym bezszelestnie pokonanym na prądzie kilometrem Duster udowadnia, że racjonalne podejście do motoryzacji, stawiające na potężną użyteczność, niskie spalanie i bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości, ma we współczesnym, drogim świecie o wiele więcej sensu niż kiedykolwiek wcześniej. Zresztą tu chyba o to spalanie najbardziej chodzi i tą bezproblemową jazdę, więc sprawdźmy, jak po 10 km wygląda średnie spalanie w tym aucie. Wyszło 6,3 litra na 100 km. Tu już trochę więcej, ale jak na te gabaryty, 6,2 litra. Całkiem nieźle. A co wy sądzicie o tym aucie? Czy ta kultura pracy wam przeszkadza? Czy te twarde plastiki to auto dyskredytują? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem zapraszam do polubienia, zasubskrybowania i oglądania innych moich filmów. Trzymajcie się, cześć!